Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 12 odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar zamontujemy przedni wózek do ostoi, wykonamy 6 kół tocznych oraz zaczniemy montaż tylnego wózka. Po zamontowaniu siłownika powrotnego montujemy wózek do ostoi naszego parowozu. Montaż wykonujemy w 3 miejscach. Pierwsze miejsce montażu to oś skrętna wózka. Drugie to elementy 28 EF, które przyklejamy w odpowiednie miejsca w ostoi. I na końcu trzeci punkt montażu, czyli połączenie końca dyszla z obudową sterującą wózkiem. Na elementach numer 2G, czyli na mocowaniach wahaczy, przyklejamy brakujące imitacje śrub. Przyklejamy po obu stronach ostoi. Elementy numer 23, wykonane w odcinku 10, malujemy na kolor czerwony. Z elementów numer 24 i 24A sklejamy tulejki dystansowe, które później zamontujemy na osie wykorbione kół napędnych i wiązanych. Wycinamy elementy i rolujemy je na miękkiej powierzchni, w moim przypadku za pomocą pręta. Następnie wykonujemy tulejki dystansowe, zwijając je i klejąc na odpowiedniej grubości osi. Dla elementów numer 24 będzie to oś 2 mm, dla elementów numer 24A oś 3 mm. W taki sam sposób wykonujemy 4 tulejki na oś 3 mm i 10 tulejek na oś 2 mm. Wykonamy teraz koła toczne naszego parowozu. 2 koła jednej osi dla przedniego wózka oraz 4 koła dla 2 osi wózka tylnego. Koła toczne w parowozie miały średnicę 850 mm. Wózek tylny, oprócz obrotu wokół czopa skrętu, miał przesuw boczny osi po 110 mm w każdą stronę, co pozwalało na jazdę całego układu kołowego parowozu po łukach o promieniu 170 metrów. Szlifujemy bieżnię kół. Najpierw papierem ściernym o gradacji 600, a później o gradacji 2500. Szlifujemy również obrzeża kół oraz obręcze. Obręcze kół malujemy na kolor biały. Natomiast obrzeża kół malujemy na kolor czerwony. Koła również malujemy na kolor czerwony.
Zaczniemy teraz montaż tylnego wózka. Zaczniemy od elementów numer 30, 30A i 30B. Każdy z boków wózka numer 30 składa się z dwóch elementów. Na razie nie będę ich sklejał ze sobą. Szlifujemy wszystkie przygotowane elementy. Dwa elementy numer 30B przyklejamy do elementu numer 30A. Boki wózka numer 30 przyklejamy do elementu numer 30A. Podklejamy element numer 30C oraz 31C. Wycinamy elementy numer 30C i wykonujemy z nich resory. Wycinamy element numer 30D, czyli obejmę resorów. Sklejamy ze sobą pióra resorów. Każdy resor składa się z 5 piór i jednej obejmy. Sklejamy dwa takie same resory. Przyklejamy teraz obejmę numer 30D. Obejmę przyklejamy wokół piór resora. Na końcach resorów wykonujemy 1 mm otwory. Łączymy gotowe resory ze sobą imitacją śrub z 1 mm pręta. Niestety przez nieuwagę i pewnie zbyt późną porę sklejania modelu skleiłem ze sobą resory odwrotnie niż na rysunku. Mimo że łączenia utwardziłem klejem cyjanoakrylowym, postanowiłem resory skleić później w poprawny sposób. Sklejanie do godziny 2 w nocy nie jest chyba dobrym pomysłem. W tym przypadku błąd zauważony po sklejeniu elementów nie jest na szczęście aż tak istotny. Malujemy gotową część wózka na czerwono. Malujemy również jeszcze nie poprawione resory. Zajmiemy się teraz elementami numer 30F. Najpierw przykleimy w sumie 196 sztuk imitacji śrub. Następnie wycinamy elementy. Skalpelem wycinamy otwory. Element numer 30G przyklejamy do elementu numer 30E. Bigujemy 4 elementy numer 30F, aby uzyskać poprawne zagięcie kartonu. Dokończymy budowę tylnego wózka
oraz poprawimy błędnie sklejone resory w następnym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.